Cześć! Dzisiaj o powstawaniu siły elektrodynamicznej w przewodzie, przez który płynie prąd. Z poprzedniej OPL-ki już wiemy, że jeżeli przez przewód przepuścimy prąd, to wokół niego wytwarza się pole magnetyczne. Jeżeli teraz taki przewód umieścimy w zewnętrznym polu magnetycznym i odpowiednio je zorientujemy, to takie pola magnetyczne będą chciały się przyciągać albo odpychać. Jeżeli teraz jednemu z tych elementów pozwolimy na ruch, eureka! Wynaleźliśmy prekursor silnika elektrycznego. A teraz trochę teorii dla zrozumienia tego zjawiska. Ustawmy dłoń tak jak w OPL-ce 0.2.1 i zwróćmy uwagę, w jaki sposób układają się linie sił pola magnetycznego wokół przewodu. Nad przewodem po stronie lewej mamy biegun południowy, a po stronie prawej biegun północny. Natomiast pod przewodem odwrotnie. Oznacza to, że po lewej stronie przewodu bliżej nas jest biegun północny, a dalej biegun południowy. Natomiast po prawej stronie przewodu bliżej nas jest biegun południowy, a dalej północny. Nasz magnes umieszczony jest biegunem północnym w kierunku naszego wzroku, a tym samym będzie chciał przyciągać biegun południowy bliżej siebie, a biegun północny odpychać. I to jest właśnie powód, dlaczego odchylenie przewodu z prądem odbywa się ze zwrotem w prawą stronę. Przeanalizuj teraz sytuację, co się stanie, gdy obrócimy magnes. A tym razem poddaj analizie sytuację, gdy zmienimy kierunek przepływu prądu. I ostatni wariant, gdy ponownie obrócimy magnes. Jest jeszcze łatwiejsza metoda na wyznaczanie kierunku siły elektrodynamicznej. Jeżeli lewą dłoń ustawimy w taki sposób, aby linie sił pola magnetycznego wchodziły do otwartej dłoni, a 4 wyprostowane palce będą wskazywały kierunek przepływu prądu, to wówczas odgięty kciuk będzie wskazywał kierunek siły elektrodynamicznej. Prześledźmy teraz wszystkie warianty kierunku pola magnetycznego oraz kierunku przepływu prądu. A następnie wszystkie warianty również dla innego położenia magnesu neodymowego, tym razem nad przewodnikiem. Na zakończenie, w celu przypomnienia, pokazuję wzór, jak wyliczyć siłę elektrodynamiczną. Zależy ona od długości przewodu, wartości pola magnetycznego i prądu płynącego przez przewód oraz, co najważniejsze, od kąta, jaki jest między kierunkiem przepływu prądu a kierunkiem linii sił pola magnetycznego. Jeżeli ten kąt wynosi 0, wówczas siła nie powstaje.